freedom. We take the battle to them. Siemano, gracze Rise of Kingdoms. Jakiś czas temu rozmawialiśmy sobie o nowych feedbackach i tam wspomniałem wam o tym, że będą takie ala swapy dowódców, swapy związane z inskrypcją, czy tam z formacją po prostu. Też rozmawialiśmy o kwestii migracji, o paszportach, kiedy będą. No i dostaliśmy od Elite też dzień temu parę takich ciekawych informacji a propos tego wszystkiego. Zacznijmy może sobie od pierwszej rzeczy, czyli jeżeli chodzi o swap dowódców. Tutaj możemy sobie przejrzeć, że mamy na przykład pokazany swap z Genghis Khana na Huo. I teraz pytanie, czy takie swapy będziemy mogli robić na przykład też na innych dowódców, czyli jeżeli na przykład mamy dowódców powiedzmy, nie wiem, z kawalerii na piechotę, o to mi chodzi. Tutaj jak zobaczycie, out with the old in the new, development nearly released commanders is instant. Swap rules selects two commanders with a 5 expedition to swap their level, skills, level and stars, czyli po prostu będziemy mogli zaswapować dwóch dowódców. I tutaj mamy tak, że z tego co się dowiedzieliśmy, to będzie też dla graczy Soka oczywiście. Nie wiedzieliśmy tak do końca, bo wszyscy myśleli o KVK i 2 i 3, bo tak czasem oni piszą te wiadomości. I będziemy mogli to 2 razy taki swap zrobić. I będzie to w styczniu 2025 roku. Wiem, że tam w KVK 3 on the event will be launched the Four Kingdoms Season 3 or later. For Nev Kingdoms the event will launch Season 2 of the Lost Kingdom. Erhard can only take part in the event 1. Tam też będzie to robione, tylko tam troszeczkę będzie chyba inaczej to przedstawione, jeżeli chodzi o tego swapa. Ale na pewno nie będzie niektórych dowódców, nie będzie można swapować. I to będą na pewno dowódcy, jeżeli chodzi o dowódcy, którzy zbierają. Czyli nasi tutaj zbieracze, to będzie chyba interakcji, tak? Integracji, przepraszam, co ja mówię? No to jest na przykład, wątpię, że z tego roku albo Ishidę, albo Kleopatrę, żebyśmy mogli zesłapować. Bo to są dowódcy, którzy no, są, wiecie, no, przygotowani do tego, żeby zbierać. Więc wątpię, żebyśmy mogli takiego coś zrobić. Tym bardziej, że Lilith wie, że my tam dużo mamy złotych rzeczy z tych dowódców i w każdym chwili możemy se słapnąć, a potem go zboostować do fulla. Więc ja bym bardziej obstawiał, wiecie, dowódców takich typu, którzy nie pojawili się w grze przed 2020 rokiem. Ja to kiedyś tam mówiłem na jednym z moich filmików. Chodzi na przykład o takich dowódców, chyba tutaj przy Mechmedzie to coś takiego będziemy mieli. Kurs zostanie zapisany jedynie dla nowych dowódców zdobytych po 28.07.2020. I tak mi się zdaje, że to dowódcy, którzy są właśnie jak Mechmed, jak Karol Młot, oni dla takich graczy jak my, sokowych, nie będziemy mogli ich zesłapować. Takie jest moje zdanie. Tak samo jeżeli chodzi o Juliusza Cezara, mi się zdaje, że takich nie, ale na przykład takiego Ragnara przypuszczam, że już będziemy, bo widzicie tutaj takiego Ragnara przypuszczam, że moglibyśmy zesłapować już, nie? Tak samo mi się zdaje, że Aleksandra byśmy mogli zesłapować raczej na pewno. Co tam jeszcze byśmy mieli? Pewnie Jana Żyśkę też, jeżeli by ktoś nie chciał. Totema nie obstawiam, ale mi się zdaje, że jest taka możliwość, że Totema też. Fryderyka chyba też. Nie, Fryderyka już raczej nie. No ale właśnie tak mamy takich dowódców jak tutaj niektórych inwestowaliśmy, tak Genghis Khana. My na przykład osobiście na pewno bym został 685 główek, to mi się zdaje, że fajna opcja. Saladena też chyba bym zmienił. Tylko tutaj znowu użyłem więcej, też 610-80 oryginalnych tych. Ethelfleda na pewno nie będzie, to już wam mówię teraz, że Ethelfleda na pewno nie będziecie mogli słapnąć, to jestem tego więcej niż pewny. Minamoto również, też nie będzie można go słapnąć. Stynian i przypuszczam, że na pewno Karol. Ile tutaj było? Karol nie wiem, Karol chyba, ja mam takie przeczucie, że Karol nie i Ryszard też nie. To są dowódcy taki, których akurat nie będziemy mogli ruszyć. No, też myślałem, że na przykład tego pana Księgiu wrzucić pod koła, bo tutaj jednak teoretyk będzie, ale jeżeli by się udało na przykład Genghis Khana i Saladyna, to ja bym bardziej słapnął coś tego typu.
Jeżeli by na przykład bym mógł swapnąć sobie to na kawalerię czy na piechotę, to już w ogóle byłoby cudnie. Ale jest jeden haczyk w tym wszystkim, wiecie jaki? Wiecie jaki w tym wszystkim jest haczyk? To, o którym się tak dużo nie mówi, czyli to, że będziemy mogli swapnąć, ale nie za darmo. Nie chce mi się wierzyć, że Lili to zrobi za darmo. Jestem więcej niż pewny, że tego nie zrobi za darmo, bo z tego, co się dowiedziałem, to i czytałem też w tym feedbacku, to będzie tylko temat związany z opłatą. I No, God! No, God, please, no! 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 I jaka to będzie opłata? Nie wiem. Może to być pieniężna, może to być rubinowa, może to być też, jakby tak powiedzieć, opcja jakiś tam eventu, który też gdzieś zainwestujemy i coś musimy wykonać. Słabo, że tak ogólnie coś takiego się pojawiłoby, ale jest taka możliwość, że ten swap tych dowódców będzie jednak płatny. Ale 50k rubinów, myślę, że to jest dobra cena. I nie chciałbym, żeby było więcej. Jeżeli już mamy za coś zapłacić, to tak. Nie wiem, czy lepiej w rubinach, czy lepiej za gotówkę coś takiego kupić. Ale mi się zdaje, że tutaj na pewno, jeżeli chodzi o takie rubinki, to będzie na bank. No z koło 50k rubinów gdzieś będzie. Chociaż to są takie informacje gdzieś tam o mnie Archi powiela od innych, ja też to powieliłem w tym momencie. Ale no takie jest, mi się zdaje, że takie jest moje odczucie, jeżeli chodzi o tych dowódców, co będziemy mogli swapnąć. I tutaj wiadomo, jeżeli macie temat trzymania się z tymi głowami, trzymajcie się z tymi głowami jak najdłużej. Jeżeli pojawią się nowi dowódcy jak Filip albo tam z inżynierii, odkryjcie sobie tylko ich. Oczywiście przygotujcie się na pakiety, żeby sobie kupić te pakiety za odkrycie, bo moim zdaniem to jest dobre zainwestowane pieniądze. I ja bym to tak robił, no i bym czekał po prostu na te swapy się pojawią i wtedy po prostu zaczął kombinować, co tu robić. Bo jeżeli mamy 2 swapy i jesteście gotowi na to, no to możemy zrobić 4 dowódców z mety. Czyli na przykład, nie wiem, ja w tym momencie mógłbym pomyśleć o Ragnarze i Stypio. Mógłbym pomyśleć też o Ashurbanipalu z YSG lub też Shadżary z YSG i dalej jeszcze głowy mi zostały. Na przykład na, nie wiem, inżynierię nową. Dlaczego nie? Więc no jest tylko jeden problem, gear. Tu w tym momencie problem głów jest bardzo fajnie rozwiązany, nie? Ale gear. Wiem, tu z tym gearem jesteśmy w tym momencie w kropce totalnej. Więc no zobaczymy. No fajnie, że te opcje tych dowódców nam się rozwiną, ale co dopiero z gearem. Zobaczymy. Co tutaj dalej? Dalej też możemy pomówić sobie na temat KVK 2 i 3 dowódców. Jakby to ten swap wyglądał. I teraz tak, jeżeli KVK 2 dowódcy będziemy mogli swapować i na przykład, nie wiem, będziemy mieli YSG czy tam Aleksandra, bo oni, jak dobrze pamiętam, wtedy się pojawiają i mielibyśmy złote głowy zainwestowane tu i potem to zesłapować na przykład na nowego, nie wiem, Zdylianga albo tam Hermana, no to moim zdaniem będzie fajna opcja, bo tam chyba KVK 2 i KVK 3 też będą mieli takie możliwości, ale mi się zdaje, że tam jeszcze będzie więcej na plus niż na minus. Więc ja ogólnie jakbym teraz grał w KVK 1, to ja bym inwestował w tych dowódców epickich i grał nimi, bo z nim da się zrobić dobre kapeki. Ja uważam, że dowódcami tutaj epickimi, jeżeli dobrze masz technologię swoją poprowadzoną do T5, to naprawdę można zrobić naprawdę dobre cyfry. Czy to jest Barbarasem, czy też Sun Tzu. Ja wiem, że YSG, Mertel to jest totalnie co innego, ale no też, słuchajcie, macie Ethelfledę. Ethelfleda nie jest złym dowódcą. Niektórzy inwestują pieniądze, ale mają Minamoto, to z tego niestety nie skorzystacie z powrotem, ale to są dowódcy, na których też zrobicie KP. Więc ja bym szedł w to i wiadomo, że tam bym myślał o tych dowódcach typu Aleksander i YSG, może uinwestowanie tych główek, bo potem mógłbym je zesłapować, ale jeszcze tak do końca nikt nie wie, jak będzie to wyglądało KVK 2 i KVK 3 te słapy. Gracze z sezonu podbojów, czyli tak jak ja, będą mieli bardzo proste tematy do ogarnięcia, więc ja to tak widzę. Naprawdę szczerze dla mnie to jest taka śmieszna loteria w tym wszystkim, ale chciałem, że coś takiego zrobić. Nie wiem, czy pamiętacie, ale z rok temu, może nie, przepraszam, z 10 miesięcy temu, 8 miesięcy temu wam mówiłem o tym, że
fajnie by było, żeby Lili zrobiła coś, co na KVK1 gracze mają, wiecie, jak tam na początku wchodzą w KVK i mają możliwość wzięcia i zesłapowania, jeżeli rzuciliśmy jakieś tam złote głowy w dowódcę, nie, legendarnego, to możemy go zresetować. Tam chyba jest, znaczy nie wiem, czy jest dalej, ale 14 czy 21 dni było. Ale okej, możemy zrobić takiego słaba, ale to może zrobić przed KVK, nie? To w ogóle, ogólnie to było takie głupie, ale pewnie to było takie zabezpieczenie, że ludzie by źle wydali głowę, albo coś zrobili głupio, bo zaczynają nową grę. Przypuszczam, że to była taka przemysł Blizzard, przemysł Lili, żeby coś takiego zrobić. Więc kurde, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jestem ciekaw, co wymyślą tam dla graczy KVK 2 i KVK 3. Jeżeli macie jakieś opinie, to wrzucajcie je. Bo wiem, że tam na KVK 2 niektórzy płakaliście, coś mówiliście, że słabo wygląda to było z tym Ragnarem, bo dawali Ragnara wam zwykłego. No ale no niestety nie można było Ragnara Prime zdobyć wtedy. No i co? No. Jeżeli chodzi o dowódców i tego słapa, mi się wydaje, że fajnie wam tutaj to przedstawiłem mniej więcej jak to wygląda. Przejdźmy sobie do kolejnego tematu, czyli zamiana elementów. Tu też będzie w styczniu. Tu nie ma jakby żadnej nie ma jakby z filozofii. Po prostu jeżeli mamy, tak widzicie tutaj, ja akurat mam jedną taką, więc się pochwalę, czy nie pochwalę. Jeżeli mam na przykład łowcę i będę chciał to wszystko słapnąć na, powiedzmy, nie wiem, pod Williama, żeby tutaj mieć tą opcję w kodeksie, to jest destrukcja, tak widzicie na screenie, no to oczywiście to mi wszystko pozamienia. Jeżeli mówimy oczywiście o jednym tym, czyli tak, tutaj mam Hunter, mam na Neski, no to swapuję na destrukcję na przykład Williama, to wtedy jest to, nie? Wtedy mi scroll zmienia. Chodzi o to, dobrze patrzyłem na screena? Tak. Więc w tym momencie tak mogę z formacji clean na bow na łuk zmienić w taki sposób. Fajna opcja. I to jest właśnie coś, co mówiłem, że na przykład jeżeli gracze są w KVK, są tam już wyższych KVK, a mają trochę tych już inskrypcji, jak chcą na przykład sobie, mają możliwość swapowania i chcą sobie przetestować te nowe inskrypcje, które powychodziły, no taki swap moim zdaniem jest niegłupi. Więc tak, jeżeli chodzi o Armentę, wiem, że krótko, akurat w dowódcach więcej mówiliśmy. Kolejna wersja, no to tu kwestia tych Imperium, o której wam mówiłem w filmie na temat feedbacka, spotkaniu z deweloperami. Tu się nic nie zmieniło, czyli będą wprowadzać te wszystkie limity, jeżeli imperiale, czy limity znosić te limity tak, żeby Imperium się miało więcej możliwości. I to jest w sumie przedstawione dokładnie to samo, co wam mówiłem w filmiku związanych z feedbackiem. Tutaj nic nowego albo jakichś takich ciekawych rzeczy nam po prostu nie pojawią. I lecimy tu. No i tutaj jest pokazane w końcu, ile będziemy mieli tych dodatkowych paszportów. Tych, wiecie, specjalnych, gdzie po prostu będziemy mogli je wrzucić. No i tutaj popatrzmy, sobie tylko przybliżmy. In alliance with a member limit of to już rozmawiałeś, że to jest limit, weekly limit, jeżeli chodzi o graczy, którzy jest to w sojuszu, ale tu mamy, że prawdopodobnie będziemy mieli co tydzień 5 paszportów, które będziemy mogli i to nie obciąża oczywiście banku sojuszu, jeżeli chodzi o punktów sojuszu, więc bardzo fajna opcja. Tylko kiedy ona wyjdzie? Ja wstępnie jak wyczytałem tam, jak wam też mówiłem, to prawdopodobnie ona wyjdzie w połowie grudnia. Tak mi się zdaje, że wtedy, kiedy wejdzie nowy patch 1.089, to dotyczący właśnie migracji KVK 2 i 3 to tam i 4, to tam po prostu wtedy się pojawi ten tygodniowy limit paszportów, które będziemy mogli na nasze punkty. Więc tak to widzę. I kolejna opcja, more ways to oblige Prime Ragnar Lodbrok, czyli będziemy mieli więcej możliwości do zdobycia Ragnara Lodbroka. I pewnie jakieś eventy się pojawią, gdzie będziemy mogli go zdobyć. Lub też nie może dodają go w mobilizacji sojuszu. Też będziemy mogli go dodać, lub też tam
do wyboru, jak będziemy wykupywać jakieś tam, wiecie, za rubiny pakiety. Wiecie, jak jest 25 tysięcy kupionych rubinów, to wtedy tam mamy gdzieś około 40 główek do wybranego dowódcy. No i Epic Range Commander się pojawia, to będzie chyba też w styczniu, czyli będziecie mieli nowego dowódcę na KVK1 epickiego, który będzie bił z daleka. Tylko to jest jeden. Z czym on będzie parowany? Nie mam bladego pojęcia. Jeden dowódca epicki z Range. Ciekawe, szkoda, że nie ma tego drugiego. Z czym to parować? Nie mam bladego pojęcia. Nie wiem, naprawdę już jak go tutaj dawać mu do boosta, żeby robił więcej. Nie wiem, może bardziej go bronić w mele i jakiegoś dowódcę, który to będzie bronił go w mele. Wiem się, że tu będzie wypuszczą jakieś dwóch, no ale właśnie dla KVK1, KVK do dwóch epickich, no ale jednak nie. Wiecie, przeważnie dowódcy epiccy byli zawsze powiązani, jak wychodzili, byli powiązani z nową cywilizacją. Więc może dostaniemy nową cywilizację, ale nie wiem, czy akurat teraz. To jest ciekawe pytanie, no bo przeważnie jak nowe wychodził, no to była nowa cywilizacja. Target Immigration, czyli to jest to, co rozmawialiśmy, że jeśli dostaniemy się na wakacje, to będziemy mogli sobie tutaj zmigrować na inny KVK i będziemy mieli mniej tych paszportów do wydania. To jest kolejny plus, który Lily w ostatnim czasie w spotkaniu z deweloperami po prostu posprawdzała, więc tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, że przez cały czas się rozwijamy. No i mi się zdaje, że to by było na tyle dzisiaj. Trzymajcie się, do zobaczyska i trzymajcie kciuki tutaj za kolejne KVK moje, które no pomalutku będzie się zbliżać. Na razie się oczywiście szykujemy, widzicie, forty przez cały czas latają. Ja akurat się przygotuję, tutaj będę robił co innego jeszcze, jeżeli chodzi o punkty tutaj w ruchu. No ale zobaczycie może oddzielny z tego filmik, jak wszystko pójdzie, jakby tak po mojej myśli. Dzięki wielkie jeszcze raz, do zobaczyska, pchajmy to wszystko, lajkujcie, subujcie, komentujcie. Hejo.